Antonimy. Dzisiaj druga część tematu. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Dziękuję, że jesteś dzisiaj ze mną. Na początku chciałabym podziękować wszystkim naszym członkom klubu Polski Codziennie. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z materiałów przygotowanych do wielu wideo i do wielu podcastów, które dostępne są w klubie. Do dzisiejszego wideo został przygotowany m.in. ciekawy quiz. Jest dużo rzeczy dodatkowych, warto z nich korzystać, aby uczyć się szybciej i lepiej. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, zapraszam Was serdecznie do klubu Polski Codziennie. Link do tego klubu to pierwszy link w opisie do tego wideo. A dzisiaj druga część antonimów. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Myślę, że przedstawiam ciekawe antonimy, naprawdę praktyczne i robię to w wielu kontekstach. Myślę, że wideo będzie ciekawe. Jeśli Wam się podoba, polubcie je, będzie mi miło. Czym jest antonim? Mówiłam o tym w pierwszym wideo, w pierwszej części dotyczącej antonimów. Link do tego wideo znajdziecie na górze. Antonimy to wyrazy i wyrażenia o przeciwstawnym znaczeniu w stosunku do innych wyrażeń lub wyrazów. Przedstawiają kontrasty. Dzisiaj poznacie kolejne antonimy. Zaczynamy. Pierwsza para: starość i młodość. Oczywiście pierwsza rzecz, która nam się z tym kojarzy, to wiek. Powiemy, że jakiś człowiek jest młody albo stary. Mamy na myśli długość życia, ilość lat. Jeśli ktoś przeżył wiele lat, jest stary. Jest to oczywiście kwestia umowna. Dla mnie starość to stan umysłu, a nie ilość przeżytych lat. Znam młodych wiekiem ludzi, którzy zachowują się staro, i znam staruszków, którzy są zawsze młodzi. Możemy powiedzieć, że jakaś rzecz jest stara, na przykład ktoś ma stary samochód. Stara może być znajomość. Jeśli znasz się z kimś całe życie, to powiesz, że to twój stary przyjaciel, chociaż człowiek ma 20 lat. Mała uwaga tutaj. Jeśli mówimy o rzeczach, znajomościach, relacjach, które nie są stare, powiemy nowe. Nie powiemy młode, tylko nowe. Nowa będzie więc książka, nowy film, nowa znajomość z ciekawym chłopakiem albo nowa narzeczona. Druga para: porządek i bałagan. Porządek w tym kontekście to inaczej ład, zorganizowanie. Jeśli w pokoju panuje porządek, to znaczy, że każda rzecz jest na swoim miejscu. Jest porządnie i czysto. Mówimy, że ktoś ma zawsze porządek na biurku. Nie ma zbędnych papierów, wszystko jest poukładane. Albo ma porządek w torebce. Haha, wiecie, szminka, perfumy, portfel, kluczyki. W mojej torebce jest więcej rzeczy, ale to nie jest bałagan, bo ja wiem, gdzie co mam. Bałagan bowiem to inaczej nieład, chaos, bajzel, powiemy kolokwialnie. O osobie, która lubi porządek, mówimy, że jest dobrze zorganizowana. Zawsze ma porządek. Możemy powiedzieć, że ktoś jest porządny, ale dla mnie oznacza to przede wszystkim charakter. Porządny człowiek to dobry człowiek. Ma dobry charakter, dobre intencje, można na nim polegać. Ktoś może być bałaganiarzem, czyli kimś, kto ma bałagan, na przykład w domu, ale jednocześnie to może być bardzo porządny człowiek. Numer 3. W kontekście poprzedniej pary, czyli porządek, bałagan, powiemy teraz o czymś,
co jest czyste albo brudne. Czysty to przede wszystkim taki, który nie ma zabrudzeń, nie ma plam. Na przykład czyste ubranie. Jest świeże, nie ma żadnej plamy. Ale słowa czysty możemy użyć też w innym kontekście. Czysty może być dźwięk. Jest to dźwięk wyraźny, bez fałszywej nuty. Czyste mogą być myśli. Ktoś ma czyste myśli, szlachetne myśli, bez złych intencji. Możesz pić czystą wódkę albo wódkę z sokiem, czystą wodę albo wodę z cytryną. Jeżeli czegoś nie mieszamy, coś ma swój naturalny skład, jest czyste. Na przykład czyste złoto. Brudny z kolei to taki, który nie jest czysty. Może być brudne ubranie, takie, które jest poplamione albo zakurzone. Brudna może być woda w rzece, jest zanieczyszczona czymś, jest brudna. O człowieku, który nie lubi się myć, powiemy, że to brudas. Albo, znowu bardziej kolokwialnie, powiemy flejtuch. Zmieniając teraz temat, para numer 4. Odważny tchórz. Odważny to ktoś odznaczający się odwagą, kto podejmuje odważne działanie. O takiej osobie powiemy też, że jest nieulękła, nie ma lęku, nie boi się, albo nieustraszona, nie ma strachu. Ma odwagę, ma świadomą postawę wobec niebezpieczeństwa. Odważni ludzie podejmują odważne decyzje, dokonują odważnych wyborów, podejmują odważne działania. Kiedy widzisz, że ktoś ma taką zdecydowaną postawę wobec jakiejś sytuacji poważnej, niebezpiecznej, możesz powiedzieć: wow, odważnie. Przy czym nie chodzi o sytuację z zagrożeniem życia, o wojnę. Może to być na przykład odważna odpowiedź na niegrzeczne pytanie szefa, albo zdecydowane zachowanie wobec chuliganów na ulicy. Tchórz z kolei to przeciwieństwo osoby odważnej. Tchórz łatwo ulega uczuciu strachu, boi się wszystkiego. Mówimy, że tchórz boi się własnego cienia. O tchórzu możemy powiedzieć też panikarz, od słowa panika, albo strachajło, od strachu. Ja lubię to słowo strachajło, ma ono dla mnie takie trochę mniej negatywne znaczenie. Kolejna para, twardy, miękki. Twardy to po pierwsze nieelastyczny, taki, który nie ugina się pod naciskiem. Na przykład kamień jest twardy. Żółty ser parmezan też jest twardy. Albo gorzka czekolada też jest twarda. Mówimy po polsku, że ktoś ma twardy orzech do zgryzienia. Wtedy, gdy ktoś musi podjąć trudną decyzję w życiu, ma twardy orzech do zgryzienia. Możemy powiedzieć też o człowieku, że jest twardy, gdy nie poddaje się łatwo emocjom, nie poddaje się przeciwieństwom losu. Ma twardy charakter. Kiedyś mówiło się o dolarze amerykańskim, twarda waluta. Rzecz miękka z kolei to taka, która daje się łatwo ugniatać, formować. Na przykład plastelina jest miękka, biały ser jest miękki, dojrzałe owoce też są miękkie. Na przykład brzoskwinie albo awokado. Kiedy chcemy kupić dojrzałe owoce, to sprawdzamy, czy są miękkie. Miękkie może być też światło. Miękki może być też niestety człowiek. Taki człowiek ma słaby charakter, łatwo ulega wpływom, emocjom. Numer 6. Syty, głodny. Ktoś głodny odczuwa głód. Nie ma wystarczającej ilości jedzenia, pożywienia. Jestem głodna jak wilk, powiemy po polsku, albo umieram z głodu. Jeśli ktoś je za dużo, nawet wtedy, kiedy nie jest głodny, a nadal je, jest łakomy albo łakoma, jeśli to kobieta.
ale głodni możemy być też wiedzy albo wrażeń. I jest to jak najbardziej pozytywne. Szukamy nowych inspiracji, nowych wyzwań. Jesteśmy głodni wrażeń. No i syty to taki, który zaspokoił głód. Już nie jest głodny. Czasami o jedzeniu mówimy, że jest sycące. Na pewno kawałek lasagne będzie bardziej sycący niż miska sałaty, która nie ma węglowodanów. Głośny, cichy. Głośny to taki, który jest dobrze słyszalny, a czasem nawet za dobrze słyszalny. Jest pełen hałasu, jak na przykład głośna muzyka, której słucha w nocy sąsiad. Weź głośniej, prosimy, gdy coś nas zainteresowało w telewizji i chcemy usłyszeć, co mówi speaker. Głośny może być nowy film w kinie, bo dużo się o nim mówi i mówimy wtedy: o, to głośny film. Naprawdę nie widziałaś? Wszyscy o nim mówią. Głośny może być też człowiek, który jest krzykliwy, hałaśliwy, mówi donośnym głosem. Wszyscy muszą słyszeć, co on mówi. Cichy z kolei to mało słyszalny. Jeśli słuchasz cicho muzyki, nikt nawet nie słyszy, że to robisz. Lubimy ciche urządzenia w domu, takie, które cicho pracują, bez hałasu. Na przykład pralka, zmywarka czy odkurzacz. Dzisiaj poza ceną ważne jest również to, czy nie robią dużo hałasu w domu. Cichy może też oznaczać nielegalny, nieoficjalny. Ktoś ma na przykład taki cichy interes w domu. Naprawia coś nielegalnie albo sprzedaje coś nielegalnie. Taki cichy interes. No i na koniec możemy o kimś powiedzieć: cicha woda. To ktoś pozornie spokojny, skromny, kto nagle może zaskoczyć swoim zachowaniem, jakąś gwałtowną reakcją. Możemy powiedzieć: ona to taka cicha woda jest. Niby spokojna, ale okazuje się, że może zrobić niezłą aferę. Tyle o drugiej części antonimów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jestem ciekawa, czy słyszycie ten szum, który mi dzisiaj towarzyszy. Słuchajcie, w Warszawie jest brzydko, pada deszcz, od rana leje. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, daje to jakiś dodatkowy klimat. Jeśli wideo Wam się spodobało, polubcie je albo udostępnijcie je. Może trafi do kogoś, kto również ma ochotę uczyć się języka polskiego. Przypominam Wam o klubie Polski Codziennie. Zapisujcie się, naprawdę warto. Zapraszam serdecznie. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki!